Jesteśmy w parku Wilsona w Poznaniu. Gdzieś w tle rozbrzmiewały przed chwilą skrzypce. W domu sąsiedzi już nie mogą wytrzymać. Geniusz zawsze pojawia się nieoczekiwanie. Napisał w książce o Wieniawskim Władimir Grigoriew. Ale żeby ten narodzony geniusz mógł się w pełni rozwinąć, wpływ na to ma bardzo wiele czynników. Mały Henryk Wieniawski wychowywał się w czarodziejskiej atmosferze swego rodzinnego domu. W atmosferze muzyki oczywiście. A sprawcą tego była jego mama, Regina. Regina z Wolfów. Jej ojciec, lekarz warszawski, nie wyraził zgody na jej ślub z Tadeuszem Wieniawskim. Regina, no cóż, kobieta niezwykła, zdecydowała się sprzeciwić woli ojca. Oczywiście konsekwencje były takie, że nie otrzymała dziedzictwa. I tak oto wraz z Tadeuszem Wieniawskim w Lublinie stworzyła fantastyczny dom. Ona, wykształcona, wrażliwa na sztukę, o nieprzeciętnych muzycznych zdolnościach. Studiowała w konserwatorium paryskim grę na fortepianie. Ale to nie ona została wirtuozem fortepianu. Jej młodszy brat, Edward Wolf, o którym jeszcze wspomnimy dzisiaj, był niezwykle poważanym wirtuozem w Paryżu. Pisał o nim nawet sam Henryk Heine, który może na początku XIX wieku chadzał ulicami miasta Poznania. Może był też gdzieś tutaj, w tej okolicy. A zatem Henryk Wieniawski, otoczony tak niezwykłą atmosferą rodzinnego domu, chłonął muzykę. A poza domem też mały Henryk szukał miejsc, w których rozbrzmiewała muzyka. Miejski park w Lublinie, gdzie grała orkiestra. Ulice, które rozbrzmiewały muzyką ulicznych grajków. Kościoły, w których śpiewały chóry i grały kapele. Muzyka rozbrzmiewała w jego głowie. Ta przepiękna symfonia dźwięków tworzyła jego życie. Sadzał matkę przed fortepianem, prosił, żeby grała i dyrygował. Aż w końcu tak zapragnął uczyć się gry na skrzypcach, że sam zmontował sobie deseczkę, struny, jakiś patyk. Matka oczywiście to wszystko widziała. Pierwsza była jego nauczycielką, a potem kierowała go w stronę ważnych postaci w jego muzycznym, młodzieńczym życiu. Na tej drodze stanął też Stanisław Serwaczyński, który wprowadził go w tajniki gry skrzypcowej i rozmiłował w grze Karola Lipińskiego. Ale przyszedł czas decyzji. Henryk robił tak fenomenalne postępy i tak szybko, że Lublin zrobił się już za ciasny. Ojciec Tadeusz musiał podjąć decyzję, ale nie był przekonany co do przyszłości swego syna, a Henryk naprawdę nie interesował się niczym poza muzyką. Ona wypełniała jego życie. Tadeusz Wieniawski potrzebował opinii kogoś wybitnego. Opinii, która byłaby pozbawiona cienia wątpliwości. Taka okazja się nadarzyła. Do Warszawy przybył Henryk Panofka, wybitny czeski skrzypek. A że znał się z Edwardem Wolfem, czyli młodszym bratem matki Reginy, nawet razem wykonywali utwory. Edward napisał dla ich duetu kompozycję. Więc spotkanie wydawało się naprawdę prostą sprawą i doszło do tego spotkania. Henryk Panofka wysłuchał w Warszawie małego, niespełna 8-letniego Henryka. Był nim oczarowany. Powiedział, on rozsławi swoje nazwisko.
będzie należał do najwybitniejszych skrzypków na świecie. Jak najszybciej z nim do konserwatorium, najlepiej paryskiego. Ojciec tak zadecydował. Wyruszyli. Mały Henryk razem z matką udali się do Paryża. Niespełna 3 lata później, jako 11-letni chłopiec, ukończył paryskie konserwatorium z pierwszą lekatą, 2 złotymi medalami, wyróżniony, wybitny, uzdolniony niezwykle, nadprzyrodzony. I cóż by jeszcze tutaj nie powiedzieć, posypały się niezwykłe epitety, wyruszył w swoje pierwsze artystyczne podróże. Geniusz, po prostu geniusz.